Siema, z tej strony Fong i generalnie muszę się spieszyć z tym filmem, bo za chwilę zajdzie słońce i oświetlenie będzie chujowe. Tak więc tak, to jest filmik nieoskryptowany, w którym Wam pokrótce przekażę, jak wygląda stan prac nad przygodami z Minecraft sezonem 4. Generalnie jaka jest sytuacja, co tam się dzieje za kulisami i tak dalej, żebyście mieli generalnie pojęcie i nie musieli snuć jakichś teorii spiskowych. Więc tak. Obecnie możliwe, że ten film już wyszedł, ale obecnie jak nagrywam to, z Wiśnią, moim nowym edytorem, ogarnialiśmy montowanie vlogu z Wielkiej Brytanii i 9 odcinków z Kultika, nowej serii Let's Play na moim kanale. Dlaczego jakimś let's playem się zajmowałem zamiast przygodami z Minecraft? Już tłumaczę. Na tym etapie mam bardzo dużo zaległości ze studiów. Okropnie. I muszę się tym zająć, bo inaczej mnie po prostu wywalą. I muszę się na tym skupić w 100%. Nie mogę niestety na ten moment poświęcać czas na przygody z Minecraft. To nie jest fajne, ale taka jest przykra rzeczywistość. To nie znaczy, że projekt już nie jest kontynuowany, tylko że nie jest kontynuowany w takim samym stopniu, co wcześniej, ale dalej są nad nim prowadzone prace. Nawet teraz, kiedy muszę całkowicie się skupić na studiach, jakieś minimalne ruchy są za kulisami. Jakie? Otóż tak. Po pierwsze, mam nową klawiaturę i to może wydawać się śmieszne, ale tą klawiaturę skupowałem sobie właśnie z myślą o pisaniu skryptu do sezonu 4. Mogę ją sobie podłączyć na Bluetooth do tableta i myślę, że to będzie naprawdę przyjemne doświadczenie. Ogólnie mam też inne różne pomysły, jak ułatwić sobie pisanie skryptu do tego sezonu. Na ten moment nie mogę się zająć faktycznie filmowaniem go, bo to jest za dużo roboty, odciągnie mnie to od robienia studiów. Ale w głowie mogę sobie planować, jak to będzie wyglądać. Także to dalej kontynuuje się. Ten proces nie zwalnia, niezależnie od tego, czy na ten moment mam czas, żeby faktycznie go wprowadzić w życie, czy nie. Więc tak. Dla ciekawych. W kształtowaniu lore do sezonu 4 są zaangażowane 4 osoby, liczając mnie. Jest jeszcze jedna specjalna osoba. Więc tak. Jestem oczywiście ja i mnie bardzo kręci aspekt detektywistyczny, magiczny, wiecie, surrealistyczny, paranormalny w tym całym przedsięwzięciu. O tym lubię pisać. Na ten temat mam, że tak powiem, najbardziej klarowną wizję. Są jeszcze 3 inne osoby, które są dosyć mocno zaangażowane. W sensie im zależy i dają mi znać, jak chcą, żeby to wyglądało. Więc tak. Jest Sesu, to jest właściciel serwera betacraft.pl.
On odezwał się do mnie jakiś czas temu i powiedział, że chce prowadzić serwer na beta 1.7.3, coś w stylu MMORPG i właśnie o tematyce przygód z Minecraft. Chciał, żebym mu jakoś pomógł to zorganizować. Idzie tak sobie, natomiast przy okazji też tworzymy świat. Świat, który będzie wykorzystany w sezonie 4. Także to się przydaje nie tylko do serwera, ale też do samego głównego sezonu. Oprócz tego mam jego pomocnika o ksywie Kaszkiet. To jest człowiek, który... Czekaj. Jeszcze nie powiedziałem, co Sesa kręci. Sesa kręci oryginalna, że tak powiem, wizja sezonu 4. Kojarzycie może projekt P. Gnomek o tym mówił. Więc tak. Udało nam się z nim skontaktować. Mniej więcej nam przekazał, jak to miało wyglądać. Oryginalny plan na kontynuację przygód z Minecraft. I wizja Sesa głównie polega na tym. On się skupia na tworzeniu właśnie miasta i innych takich pomniejszych lokacji, miejscowości, jak chce się to nazwać, w których może się kręcić akcja sezonu 4. Tam coś nam Gnomek pisał, że generalnie to miało być inspirowane takim anime Full Metal Alchemist, także jakieś może pewnie do tego będą nawiązania, coś w tym stylu. Zobaczymy. Kolejna osoba, Kaszkiet. To jest pomocnik Sesa. Jego najbardziej kręcą tak zwane opuszczone ziemie. Czyli przez opuszczone ziemie mam na myśli świat z pierwszego odcinka sezonu 2. Wiecie, bo najpierw był jeden świat w sezonie 2, a potem JJ i Gnomek przeszli przez portal i tam trafili na, co my nazywamy w naszym kręgu archipelagiem. Czyli najpierw w pierwszym odcinku był opuszczone ziemie, a potem reszta sezonu 2 to archipelag. Także Kaszkieta głównie kręcą opuszczone ziemie i on z kolei chciałby bardziej się zapuścić w ten aspekt początków kultu. Chciałby rozwinąć właśnie od strony lore opuszczone ziemie. On tam miał jakąś swoją postać, kronikarz. Zdaje się, że to jest jeden z oryginalnych założycieli kultu, który tam miał jakieś... coś się chyba pokłócił z Xardesem i tam jakieś swoje rzeczy wycinał. Jeszcze muszę to obgadać z Kaszkietem, bo tak jak mówiłem, albo nie mówiłem, nie pamiętam, łączymy te swoje wizje, tak żeby to było połączone w jedną spójną całość. To ja tego doglądam. I jak już mamy status quo, to z tego się robi skrypt. Jeszcze jedna osoba? Iza. To jest jedna z moich widzek, która właśnie bardzo lubi przygody z Minecraft i postanowiliśmy ją wziąć do naszego teamu. Ona z kolei ją głównie kręcą te nawiązania do Gotika, no i
różne koniopodobne istoty. To więc tak, każdy ma swoją wizję i patrzymy, jak je połączyć. No i tak jak wspomniałem wcześniej, jeszcze mamy kontakt z Gnomkiem i ewentualnie z nim możemy się konsultować, jak będziemy potrzebowali. I tak, powtarzam jeszcze raz. Muszę się teraz zająć studiami. Nie mogę niestety robić na ten moment przygód z Minecraft. Dlatego przygotowałem zawczasu serię z Kultika, żebyście mieli co oglądać w międzyczasie, jak nie mogę robić tego, na co naprawdę czekacie. Jak tylko mogę, jak tylko będę w stanie, od razu wracam, tak? Bo naprawdę nie chcę rzucać słów na wiatr. Także ja coś powiem, że będą ostatecznie te przygody z Minecraft po 12 latach się nakręcicie, a potem okazuje się, że nie. Nie. Ja planuję słowa dotrzymać, choćbym się wściekł. Natomiast to, że życie mi w tym przeszkadza, to inna sprawa. Chciałem wam jeszcze powiedzieć, że macie moje słowo, że to nie będzie taka sytuacja jak przed laty. Kojarzycie, jak to wyglądało z sezonem trzecim, nie? Na samym początku. JJ mówił, że są chwilowe problemy, jeszcze wrócą do sezonu drugiego, czy tam sezonu czwartego, jak wolicie, to sobie uporządkować w głowie. No i nigdy do tego nie doszło. Właśnie dlatego mówię wam o tej całej klawiaturze, o tym, że ogarniamy to sobie wszystko z ekipą i tak dalej. Żebyście mieli świadomość, że to nie jest tak, że tylko tak sobie mówię, konfabuluję i tak dalej, tylko naprawdę coś się dzieje. I to jest frustrujące, że po prostu dopóki tego nie doprowadzimy do końca, to nie za bardzo mam wam jak to udowodnić. Mogę wam pokazać jakieś screeny i tak dalej, ale jaką to będzie miało wartość, jak jeszcze nie ma gotowego produktu, tak? Bo wszystko jeszcze planujemy, wszystko jeszcze się może, no duża część, raczej nie wszystko, ale duża część, naprawdę duża część, nawet takich dosyć fundamentalnych rzeczy może się zmienić. To, co się przestało pasować z takiego i takiego względu, fabularnie już to nie ma sensu. Jakiś aspekt. I trzeba to napisać na nowo. Więc prace trwają, nawet jeśli tego nie widać. Po prostu każdy z nas ma swoje życie i to po prostu nam uniemożliwia robienie tego, co chcemy w takim tempie, co byśmy chcieli. Na dodatek jeszcze niestety ten vlog z Wielkiej Brytanii mi utrudnił sprawę, bo okej, to naprawdę fajny projekt, myślę, że wam się spodoba. Ale też to było coś, czego nigdy wcześniej nie robiłem. Musiałem się nauczyć dużo nowych umiejętności. I ilekroć muszę się nauczyć czegoś nowego, to z reguły mnie to frustruje, demotywuje i się z tego potem robią psuwy. I to oczywiście nie jest optymalna sytuacja. Stymulowanie obsów. Mea culpa, nie pomyślałem.
Po prostu jestem człowiekiem dość impulsywnym. Pomyślałem sobie, że to będzie coś bardzo fajnego i nie chciałem przepuścić okazji. A zależało mi na tym dlatego, że mam plan na to, co chcę robić już po przygodach z Minecraft. Chcę zrobić grę niezależną, nawet kilka. Być może trylogię gier, jeszcze zobaczymy. Ta, która mnie najbardziej kręci, byłaby drugą częścią w tej trylogii. Ale pierwsza część mogłaby być inspirowana przygodami z Minecraft. To jest coś, nad czym pracowałem już od bardzo dawna i podejrzewam, że jeśli Wam się spodobają przygody z Minecraft, mój styl prowadzenia historii i tak dalej, to te gry Wam się też spodobają. To jest coś naprawdę... Pierwsza klasa. Pracowałem na tym od lat, włożyłem w to dużo serca. Pracowałem na tym głównie na papierze, robiłem jakieś prototypy, ale jeszcze wtedy nie wiedziałem do końca, jak się najlepiej za to zabrać. Nie wiedziałem, jakie narzędzia najlepiej będą pasowały do tego, co chcę zrobić. Teraz, po latach, mam już całkiem dobre pojęcie na ten temat i myślę, że coś z tego wyjdzie. Coś naprawdę fajnego. Także obserwujcie kanał, no jeszcze się dowiecie. Mogę wstępnie powiedzieć, że generalnie ta gra pierwsza z trylogii to będzie dungeon crawler, taki pierwszoosobowy, jak wiecie, Etrian Odyssey na przykład. DRPG się na to mówi. Tam raczej to nie będzie coś bardzo odkrywczego, mechanicznego. Może będą jakieś mechaniki budowania, jakieś zagadki, ale to nie będzie coś bardzo odkrywczego. Natomiast tutaj w tej pierwszej części będzie duży nacisk na fabułę. Tam będę starał się zrobić coś naprawdę fajnego. W drugiej części będzie dokładnie na odwrót. Czyli fabuła nie będzie miała aż takiego znaczenia, ale od technicznej strony, od strony mechanik gry, chciałbym, żeby to była naprawdę perełka. Po prostu perełka. To z kolei miałby być taki... Ciężko w sumie to nazwać, bo to jest połączenie wielu gatunków. Najprościej by było to wytłumaczyć jako action platformer z elementami tower defense, trochę detektywistycznymi. Tak, coś w tym stylu. Jak graliście w takie gry jak Odin Sphere Leiftrasir, Orcs Must Die, czy klasyk na moim kanale, Patapon 3, to pewnie będziecie się w tej drugiej części z trylogii czuć jak w domu. Trzecia to jest taka najbardziej hipotetyczna. Jeszcze nie wiem w ogóle jak będzie wyglądać, ale podejrzewam, że to będzie coś w kosmosie, jakiś Forex, coś w tym stylu. Także jeśli lubicie to trójeczka też może Wam się spodobać. Także tak, trylogia gier, każda z nich trochę inny gatunek, trochę
na co innego będą kłaść akcenty. Natomiast będą postacie, które będą się pojawiać we wszystkich grach. Będzie jakiś tam większy wątek je wszystkie łączący. I przynajmniej pierwsza gra z serii będzie nawiązywała do przygód z Minecraft. Także to jest projekt, który trzymam w serduszku. Jest mi bardzo bliski i mam szczerą nadzieję, że Wam się spodoba. No i tak. Muszę szybko kończyć, bo tak jak mówiłem na początku, światło. Chciałem Was przeprosić, że tyle czekaliście na to, żebym się jeszcze odezwał i jeszcze teraz proszę Was, żebyście czekali dłużej. No ale niestety takie są realia. Bardzo mi przykro. Jestem bardzo wdzięczny za ciepły odbiór mojej zapowiedzi, że chcę się wreszcie tym zająć. To naprawdę dużo dla mnie znaczy, że pokładacie we mnie taką wiarę. I zrobię co w mojej mocy, żeby Wasze oczekiwania spełnić. Jestem tylko człowiekiem. Więc nie wszystko pójdzie mi po maśle. Ale macie moje słowo. Będę robił co w mojej mocy. Także dzięki za oglądanie. Z tej strony. Trzymajcie się.